Ponoć w takie dni to jest najważniejsze, żeby właśnie wychodzić, kiedy jest pochmurno, bo słońce to słońce, ono dotrze wszędzie, ale jak jest taki dzień, to w domu się robią mroczne kazamaty i im więcej czasu spędzamy na zewnątrz, na słońcu, chociaż go nie widać, tym lepiej dla nas, naszego zegara dobowego i tak dalej. Ale nie powiem, przyjemne to wcale nie jest. W ogóle ta końcówka stycznia to jest zawsze taki moment kryzysowy na wsi, dla mnie przynajmniej, że jest już nie zima, często właśnie robi się coś takiego, że wiadomo, że zima, ale już nie ma śniegu, przyszedł wiatr, przewiał ten śnieg, spadł deszcz, wszystko roztopiło i jest po prostu okropnie. Jest taka ciapa, roztapiające się śniegobłoto, jest non-stop ciemno, człowiekowi się nic nie chce. I tak, i to jest ten moment, kiedy ja z jednej strony już bym strasznie chciała, żeby była wiosna, a z drugiej strony jestem tak zmęczona, że najchętniej bym spała przez najbliższy miesiąc. Ale się nie da. W związku z tym pozwólcie, że razem z Wami pomarzę sobie o wiośnie. When we wake, hear the birds and see the sun. Powiedzmy sobie szczerze, w tym tygodniu aura nie sprzyjała nagrywaniu. Ani na zewnątrz, ani w środku. Pogoda paskudna, wszędzie ciemno. Ale dzięki temu zajęłam się trochę planowaniem i rozmyślaniem o tym, jak przepięknie będzie tutaj już zaraz, bo to naprawdę będzie zaraz. Chwila, moment zleci. I wpadłam na taki pomysł, żeby pokazać Wam moje ulubione, najpiękniej kwitnące kwiaty, krzewy i drzewa. To są wspaniałe rośliny, które pasują do każdego ogrodu, nie tylko wiejskiego, i możecie je jeszcze tej wiosny posadzić w swoich ogrodach. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Życie ogrodnika ma to do siebie, że zawsze się patrzy z nadzieją w przyszłość. Dzięki temu już w styczniu wiadomo, że za chwilę czeka nas najwięcej pracy, że już za chwileczkę, już za momencik pojawią się pierwsze nieśmiałe kwiaty, a potem to już z górki. To jest najbardziej spektakularny moment naszego ogrodu, kiedy przy południowej ścianie domu zakwitną azalie z kwiatami o intensywnych kolorach i delikatnym zapachu. Wyglądają niezwykle egzotycznie i cała ta ściana robi się niesamowitą kolorową plamą. Ale zanim ten czas nadejdzie, jest jeszcze cała wczesna wiosna, a wraz z nią tulipany. Kiedyś w ogródkach widywało się głównie żółte i czerwone. Teraz mamy dostęp do tysięcy niezwykłych odmian w najróżniejszych kolorach. Warto je mieć w ogrodzie. Można posadzić w gruncie albo w donicach i chować cebulę na zimę. Trzeba mieć na uwadze tylko to, że te kolorowe, wyjątkowe odmiany są hodowane sztucznie i niekoniecznie będą tak samo kwitnąć w kolejnych latach. Narcyzy i żonkile. Podobnie jak z tulipanami, kiedyś były po prostu białe i żółte. Teraz mamy mnóstwo odmian w najróżniejszych odcieniach, nawet łososiowym i różowym. Ich plusem jest to, że nie lubią ich nornice ani inne gryzonie, bo są dla nich trujące. W przeciwieństwie do tulipanów i innych cebulowych, które pożerają ze smakiem. U nas w ogrodzie jest łączka żonkilowa, założona lata temu przez moją mamę. Co roku jesienią dosadzam do niej kolejne cebulki. Forsycja. Moje pierwsze skojarzenie prawdziwej wiosny. To kwitnące na wściekle żółto krzewy forsycji, odbijające się w mokrym asfalcie. Forsycja rośnie bujnie, kwitnie pięknie i bardzo łatwo się rozmnaża, ukorzeniając gałązki, które dotkną ziemi. Piwonie, nazywane też peoniami.
To kolejny kwiat, bez którego nie wyobrażam sobie ogrodu. Często kojarzony z babciami czy dziadkami, ale nic w tym dziwnego. Piwonie są z nami od wielu pokoleń, bo były hodowane już 3000 lat temu. Dobrze traktowana piwonia może rosnąć w jednym miejscu i kwitnąć przez 20 lat. Róże. W naszym ogrodzie wszystkie są mocno pachnące i najlepiej, żeby nadawały się na przetwory. I tu warto zaznaczyć, że w zasadzie każda róża się na przetwory nadaje, ale te w intensywniejszym kolorze i o mocnym zapachu są po prostu lepsze. Większość naszych róż to odmiany historyczne lub rosa rugosa, czyli najbardziej zwykła w wyglądzie i najbardziej aromatyczna z róż. Łubin to jedne z moich ukochanych kwiatów. Może dlatego, że kwitną pod koniec roku szkolnego i kojarzą mi się z rychłym przyjściem lata? Może. To także bardzo pożyteczne kwiaty, dostarczające azotu do gleby i rosnące nawet w nie najlepszych miejscach. Bez, zwany lilakiem, czy też lilak, zwany bzem. Wiem, że co roku są oto w internecie awantury. Ja trzymam się wersji literackiej i dla mnie bez jest bzem. W końcu Tuwim pisał o orwaniu bzu, a nie orwaniu lilaku. Łąki kwietne i kwiaty łąkowe. Bardzo lubię łąki kwietne i co roku dbam o moją łąkę, ale w tym szaleństwie odmian i możliwości warto nie zapominać o zwykłych, pospolitych kwiatkach, które rosną sobie dziko i zwabiają zapylacze. W naszym ogrodzie nie ma skoszonego równotrawnika, rosną trawy i kwiaty polne, które bardzo lubię. Kojarzą mi się z dzieciństwem, ale też takim pięknem, które dostajemy bez żadnego wysiłku i za darmo. Nie trzeba wcale o nie dbać, wystarczy im nie szkodzić. Oczywiście ta kwitnąca lista mogłaby być o wiele dłuższa. Są na niej dziki bez, kalina wonna, hiacynty, krokusy, szafirki, groszek pachnący, glicynia, irysy, lilie i wiele innych kwiatów. Ale żeby wszystkie wymienić, trzeba by nagrać film pełnometrażowy. Poprzestanę więc na razie na tych, a wy dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ukochane kwiaty. I cóż, byle do wiosny.